Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o 6 rzeczach, które lubię w moim kraju. Skupię się na tych najważniejszych, ponieważ prawdopodobnie ta lista mogłaby być dłuższa. Obecnie jestem w Polsce, ale dużo podróżuję, a także regularnie latam do Kostaryki, gdzie spędzam dużą część roku. I właśnie dzięki podróżom i mieszkaniu w innym kraju, w zupełnie innym kraju, mogę spojrzeć na mój kraj z szerszej perspektywy. Jeśli znacie już Polskę, byliście tutaj albo tutaj mieszkacie, proszę dajcie znać w komentarzach po obejrzeniu tego filmu, czy się ze mną zgadzacie. I zaczynamy. Zaczynamy od jedzenia. Generalnie bardzo lubię próbować jedzenia z całego świata. Zawsze, kiedy podróżuję do nowego kraju, chcę spróbować jak największą ilość dań z danej kuchni, lokalnego jedzenia, ponieważ w ten sposób poznaję dany kraj. Próbowałem już potraw z wielu miejsc na świecie i mam swoją listę z ulubionymi kuchniami. I z dumą mogę przyznać, że na tej liście znajduje się też kuchnia polska. Istnieją stereotypy, że kuchnia polska jest nudna, że Polacy jedzą tylko pierogi, kiełbasę i ziemniaki, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Polska kuchnia jest bardzo bogata i ma wiele do zaoferowania. Różnego rodzaju zupy, gołąbki, kluski, kotlety, ryby, domowe produkty takie jak ogórki kiszone, domowe dżemy czy chleb, a także wiele deserów. Numer 2. Bezpieczeństwo. Bardzo cenię sobie bezpieczeństwo w moim kraju. Niezależnie od tego, czy wychodzę z domu rano, wieczorem czy w nocy, czuję się bezpiecznie. Nie mam tego poczucia, że muszę szczególnie uważać. Czuję spokój i wolność, kiedy biegam ze słuchawkami w uszach, czy kiedy idę na wieczorny spacer, mogę w pełni się zrelaksować i nie myśleć, że czeka mnie jakieś niebezpieczeństwo. Numer 3. Polska kultura. Polska jest krajem bardzo bogatym kulturowo i historycznie. Historycznie, ponieważ Polska jest krajem z ponad 1000-letnią historią. Na naszą kulturę ma wpływ wiele czynników, takich jak chrzest Polski, relacje z sąsiadami, wojny, rozbiory, walka z komunizmem czy odbudowa państwa polskiego. Tę długą historię czuć w wielu polskich miastach i miasteczkach, gdzie możemy zobaczyć miejsca historyczne i budynki sprzed setek lat. I będąc w Polsce, czuć te głębie, czuć, że Polska ma duszę głęboko zakorzenioną w kulturze i w historii. I o tym mówią mi też obcokrajowcy, którzy podróżują do Polski albo tutaj mieszkają. Inne rzeczy związane z kulturą, które uwielbiam, to na przykład język. Język polski jest pełen niuansów, jest w nim dużo niuansów, jest też bardzo precyzyjny i emocjonalny. Następnie polska gościnność i relacje rodzinne, więzi rodzinne. Bardzo lubię te długie spotkania, długie rozmowy przy stole z dużą ilością jedzenia i picia. A goście w polskim domu mogą czuć się jak członkowie rodziny królewskiej. Numer 4. Infrastruktura. W XXI wieku Polska zrobiła ogromny postęp. Zbudowano wiele autostrad,
dróg ekspresowych, obwodnic miast, co bardzo, ale to bardzo poprawiło komfort podróżowania po kraju. Teraz podróże po moim kraju samochodem są dla mnie przyjemnością. I tutaj trzeba też wspomnieć o bardzo dobrym i tanim transporcie publicznym. Jeżeli ktoś nie lubi podróżować samochodem, może zdecydowanie używać transportu publicznego w miastach i między miastami. Można podróżować autobusem, pociągiem, tramwajem czy metrem. Na razie tylko w stolicy. Numer 5. Natura. Natura w Polsce jest bardzo różnorodna. Na północy mamy dostęp do Morza Bałtyckiego z długą linią brzegową. Na północnym wschodzie leżą Mazury, region wielkich jezior. Na południu, wzdłuż całej granicy z Czechami i Słowacją, rozciągają się piękne pasma górskie. W centrum kraju mamy głównie krajobraz nizinny, gdzie możemy podziwiać wiele lasów i rzek. A w moim województwie, w województwie lubelskim, znajduje się uroczy rejon, który nazywa się Roztocze. To bardzo spokojny, mało zurbanizowany region, idealny do spacerów, jazdy na rowerze i wyciszenia się. Roztocze znane jest z czystej przyrody, z rzek, z lasów i z łagodnych wzgórz. Numer 6. Klimat. Polska ma wyraźnie zaznaczone 4 pory roku, a każda z nich ma coś innego do zaoferowania. Moje 2 ulubione pory roku to wiosna i lato. Wiosną uwielbiam patrzeć, jak wszystko budzi się do życia, jak dni stają się coraz krótsze, a drzewa coraz bardziej zielone. Latem cieszę się gorącymi dniami, pięknymi zachodami słońca i wszechobecną zielenią. Bardzo lubię spędzać czas na zewnątrz i lato wykorzystuję na uprawianie sportu. Jesień oczywiście też ma swój klimat, szczególnie kiedy liście zmieniają swój kolor. Jesienią bardzo dobrym pomysłem jest podróż w Bieszczady. Bieszczady jesienią wyglądają przepięknie. Zima natomiast pozwala nam się cieszyć śniegiem i uprawianiem sportów zimowych. Zimą dobrym pomysłem też jest podróż w góry, na przykład w Tatry, gdzie możemy jeździć na nartach, na snowboardzie albo po prostu relaksować się w domku z pięknym widokiem na ośnieżone góry. I to była ostatnia rzecz z 6 najważniejszych rzeczy, które lubię w moim kraju. Proszę napiszcie w komentarzach, jak macie na imię, skąd pochodzicie, z jakiego kraju jesteście i co lubicie właśnie w swoim kraju. W taki sposób możecie ćwiczyć wasze umiejętności pisania, ale też lepiej zapamiętywać nowe słownictwo. A ja naprawdę czekam na wasze odpowiedzi, czekam na wasze komentarze, bo jestem bardzo zainteresowany, skąd jesteście i co lubicie w swoim kraju. A na koniec bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam już na nowy odcinek w najbliższą niedzielę. Cześć!